Dzisiejszą relację rozpoczynamy od tego niezbyt urokliwego balkonu naszego pokoju, w którym nocowaliśmy, ale chcemy na pamiątkę zostawić sobie właśnie ten dźwięk, który słyszymy w tle, a pochodzi on z wieży kościelnej, właściwie przykościelnej, bo to jest oddzielna wieża, która stoi obok kościoła. No i słychać te dzwony, które towarzyszyły nam przez całą ostatnią noc. I to może nie jest nic takiego ciekawego, jeśli chodzi o bicie dzwonów co godzinę, ale ciekawostka jest taka, że po około 2-3 minutach ten dźwięk jest powtarzany. To prawdopodobnie jakby w nocy ktoś się nie obudził przy pierwszym biciu dzwonów, to drugi raz już się na pewno obudzi. Gwarantuję. Zapewne ksiądz proboszcz miejscowego kościoła, człowiek głęboko pobożny, wzywa w ten sposób wiernych do modlitwy co godzinę w nocy, a właściwie co pół godziny, bo to są takie interwały co 30 minut. Natomiast no nie wiem, czy akurat myśli modlitewne rodziły się w mojej głowie, kiedy w nocy słyszałem ten dźwięk. W każdym razie tu jest jeszcze taka ciekawostka, że ta wieża, kiedy była budowana, a mieszkańcy sąsiedniej wsi zazdrościli tej wieży, to próbowali utrudnić jej budowę, rozrzucając wokół budowy krowie łajno. O, właśnie słyszymy teraz drugi raz, tak żeby sobie przypomnieć, która godzina i żeby się komuś nie pomyliło. No, jeszcze jedna rzecz usłyszałem. O 4 rano przez około 10 minut grała melodyjka. Ona prawdopodobnie nie pochodziła z samej wieży, ale gdzieś z okolic kościoła. I ta melodyjka niczego mi nie przypominała, oprócz jakiejś melodyjki związanej z dzwonkiem telefonu. Nawet mi przyszło na myśl, że może proboszcz dzwoni do tego jedynego mieszkańca wsi, który nie obudził się na dźwięk dzwonu. Ale Esterka mówiła, że dobrze spała, nie? Nie słyszałaś dźwięku. To może proboszcz do ciebie dzwonił. A co tam? Panie jest przereklamowane. Dzisiaj mamy trasę około 80-kilometrową. Na szczęście dobrze wypoczęliśmy. W nocy słyszeliśmy piękne dzwony i w dobrych nastrojach ruszamy. Nagadałem się. Trasy jedzie drogami gminnymi, ale jest niedzielny poranek, więc ruch jest raczej umiarkowany. Przypuszczam, że w tygodniu sytuacja będzie dużo gorsza pod tym względem, że będzie znacznie większy ruch uliczny. Dzisiaj pułap chmur równie niski jak wczoraj, ale mamy nadzieję, że podobnie jak wczoraj uda nam się dojechać bez napotkania ulewy. A niestety trasa nas trochę zaskoczyła. Jedziemy trasą zwaną Via Claudia Augusta. To słynna trasa rowerowa, którą kiedyś też zamierzaliśmy jechać, może w przyszłości się uda. Ale fragment dość trudny, ponieważ widać nawierzchnię szutrową, mocno wymytą przez wodę. I na naszych cienkich oponach chyba nie będzie łatwo. Na szczęście wygląda, że ten trudny fragment miał zaledwie 100-150 metrów i znowu zaczyna się droga asfaltowa. Także nie było tak bardzo źle, jak można było przypuszczać na początku. Teraz musimy niestety pojechać fragmentem międzymiastowej drogi, jakiejś wojewódzkiej, tak bym to nazwał. I tutaj ruch już jest bardzo duży, mimo niedzieli, ale może właśnie dlatego, że jest niedziela, to wzmógł się ruch turystyczny. Po 7 km opuszczamy tę ruchliwą trasę na szczęście. Było dość stresująco, bo wiele samochodów dość blisko nas przejeżdżało, ale jakoś się udało. Esterka tak dzisiaj ciągnie, że powoli dokłaniamy panów, którzy jadą na rowerach szosowych bez bagażu. Tu fragment nieco gorszej nawierzchni. Co prawda jest to nawierzchnia asfaltowa, ale mocno popękana
ze względu najprawdopodobniej na korzenie drzew, które rosną pod jezdnią. Ale za to nie ma tutaj żadnego ruchu, ponieważ jest tutaj zakaz wjazdu pojazdów samochodowych. Utrudnieniem są tutaj kamienie, które są rozsypane wzdłuż całej jezdni, mimo zabezpieczających siatek. Auć! Ale mam nadzieję, że te kamienie sypią się głównie w czasie jakichś silnych wiatrów, burz, deszczu. Wjechaliśmy w obszar uprawy winnic. Nazywa się Waldo i wygląda na to, że tu produkują wino pod tą marką. Z tego co widać na tym obszarze, winogrona są bardzo małe. Aż trudno uwierzyć, że one za miesiąc, za dwa powinny być już dojrzałe. Co ciekawe, widać tylko białe winogrona, w ogóle nie widać czerwonych, przynajmniej na razie. Ponieważ trasa nam mijała chyba zbyt szybko, więc postanowiliśmy wjechać między wprawy winorośli. No i skończyło się tak, że prowadzimy rowery, szukamy drogi, a z tyłu goni nas burza, więc jak brakowało komuś przygód, to właśnie mamy takie przygody na razie drobne. Niestety przejazd przez winnicę skutkował defektem, który trzeba teraz usunąć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie teraz wszystkiego z roweru zdejmować. No nic, nie mamy wyjścia, trzeba wymienić dętkę. Pompowana. Defekt przynajmniej chwilowo naprawiony. Mówię przynajmniej chwilowo, ponieważ nie znaleźliśmy w dętce żadnego uszkodzenia, ale jednak gdzieś powietrze uchodziło i mam nadzieję, że opona nie jest przebita i w oponie nie tkwi jakiś opiłek albo jakaś inna rzecz, która będzie powodowała uszkodzenie kolejnej dętki. Oferowani drobnymi naprawami sprzętu. Przy okazji powiem, że póki co powietrze w dętce i oponie trzyma, więc być może naprawa okazała się skuteczna, ale chciałem powiedzieć, że przy okazji nie zauważyliśmy, że wyszło słońce, a ciemne chmury zostawiliśmy za sobą. Wygląda na to, że wyjechaliśmy z pomiędzy gór na nieco bardziej płaskie tereny i tutaj pogoda jest troszeczkę inna. W każdym razie słońce świeci, chociaż nie jest to takie czyste, bezchmurne niebo, ale to może i dobrze, bo nie jest tak gorąco. Po raz pierwszy widzimy takie dobre oznaczenie. Trevizio mamy jeszcze 23 km, a następnie Wenecja 66, ale to już będzie etap jutrzejszy. No co, w prawo jedziemy. Jest godzina 14:09. Jedziemy przez miejscowość zwaną Sant'Andrea i ani w ogrodach, ani na ulicach nie widzimy żadnej żywej duszy. Jest pora głębokiej siesty i nikt nie wychodzi. Wszyscy odpoczywają, z wyjątkiem nas. A tak najczęściej wyglądają we Włoszech stacjonarne fotoradary. O tam po lewej stronie taki pomarańczowy. A
Tutaj przed nami inny rodzaj wideoradaru. Wszystkie mają kolor pomarańczowy, więc stosunkowo łatwo je zauważyć, ale wystarczy chwila nieuwagi i można się nadzieć. Nam to raczej nie grozi, przynajmniej na rowerach. Jedziemy fragmentem trasy rowerowej, która, jak czytamy, prowadzi z Monachium do Wenecji, ale prawdopodobnie chwilowo dzisiaj będziemy musieli z tej trasy zjechać. Czy ta trasa prowadzi też przez... Gdzie my to jedziemy? Treviso. Treviso. Tak, Treviso. Wjeżdżamy na tereny, które są bogatsze, przynajmniej były kiedyś, na co wskazują budowle w stylu kolonialnym. Jest ich tutaj dość dużo. Większe miasto to oczywiście większy ruch, no i siesta już nie tak ortodoksyjnie przestrzegana. Wygląda na to, że dojechaliśmy na miejsce. Niestety patrzę na wskazania aplikacji, która rysuje nam trasę, że pominęła znaczącą część trasy. Prawdopodobnie przy wkładaniu telefonu do kieszeni przypadkowo zapauzowała się. No i dość istotna część nie zostanie pokazana. Licznik wskazuje, że przejechaliśmy dzisiaj 76 km, natomiast aplikacja wskazuje na 58 km. Prawdopodobnie inne parametry też będą inaczej pokazane. No trudno. W każdym razie jest pokazane miejsce, z którego wyjechaliśmy, miejsce, do którego dotarliśmy, to na pewno. A teraz idziemy się rozpakować, a następnie spróbujemy sprawdzić, czy Treviso to faktycznie mała Wenecja.